pierwsza klasa w Qatar Airways. Jeśli lecicie z Londynu albo z Paryża, taki lot potrafi kosztować nawet 47 000 złotych w jedną stronę. Zazwyczaj jest to 28, a na mojej trasie to tylko około 15 000. I tak, ludzie naprawdę tyle płacą. Ja nie, ale o tym później. Macie kawior, szampan, prywatność, salonik, który wygląda jak muzeum, bar w chmurach i ten moment, w którym czujesz się wyjątkowo. Ale pytanie brzmi, czy ten luksus faktycznie jest warty swojej ceny? Czy różnica między pierwszą klasą a legendarną biznes klasą Q-Suite to magia? Czy tylko droższy bilet? O tym się dzisiaj przekonamy. Witam z pierwszej klasy. Dzisiaj lecę Qatar Airways Airbusem A380 w pierwszej klasie z Doha do Bangkoku. Lot trwa 6,5 godziny, a ja siedzę na samej górze w największym samolocie na świecie. Ale zacznijmy od początku. Hi, this is the first class. Room second left, that will be the quiet area, showers, jacuzzi and spa. Okay. Al Safwa First Class Lounge. Dostęp do tego saloniku mają pasażerowie Qatar Airways First Class, osoby lecące w pierwszej klasie na lotach One World oraz członkowie Privilege Club Platinum, jeśli lecą w biznes klasie. Pozostali mogą wejść, ale tylko za opłatą, która wynosi około 650 zł, jeśli mają bilet Qatar Airways w biznes klasie. To miejsce wygląda jak świątynia luksusu. Cisza, ogromna przestrzeń, architektura inspirowana Muzeum Sztuki Islamskiej w Doha. To nie jest salonik, to jest galeria. Ale ja trafiłem tutaj po północy. Między północą a porankiem Doha to godziny szczytu na tym lotnisku. Dlatego dam wam pro tipa. Biegnijcie do tego saloniku jak najszybciej się da, jeżeli chcecie wziąć prysznic albo zarezerwować sobie pokój. Czekałem około 20 minut na prysznic, ale ci, którzy przyszli po mnie, musieli czekać ponad godzinę w saloniku pierwszej klasy. A pokoje z łóżkami? Te prywatne, w których można się przespać do 6 godzin? Pierwszy wolny był dopiero o 5 rano. Ludzie wychodzili sfrustrowani i szczerze, trochę im się nie dziwię. Dlatego, jeżeli możecie, unikajcie lotów po północy, jeżeli chcecie z wszystkiego skorzystać. A myślę, że naprawdę warto. Można tu pójść na bezpłatny masaż, zrobić cardio w prywatnej siłowni, zrelaksować się w jacuzzi albo po prostu położyć się w jednych z tych pokoi prywatnych i zasnąć na prawdziwym łóżku. Ja niestety nie miałem tyle czasu. Zrobiłem tylko szybki prysznic, ale za to jaki? Kosmetyki diptyk, miękkie ręczniki, cisza, której się nie da opisać. Lotnisko to chaos, wiadomo, a tutaj znajdziecie oazę spokoju. Potem dosłownie pobiegłem do restauracji 250 m2 gastronomicznego raju à la carte. Zdołałem tylko spróbować po kawałku z tych dań, ale wystarczyło, żeby wiedzieć, że jakość i smak jedzenia to pierwsza klasa. Al Safwa robi ogromne wrażenie. Możecie spędzić tutaj cały dzień i nie będzie wam się nudzić. To nie salonik, to doświadczenie. Good morning. How are you? Morning, sir. How are you? I'm good. Thank you so much. Second left for you. I'll take it, yours. Thank you. Za chwilę pokażę Ci, na których samolotach Qatar Airways ma prawdziwą pierwszą klasę, czym ona różni się od Q-Suite i kiedy biznes naprawdę bardziej się opłaca i w końcu jak udało mi się nie zapłacić pełnej ceny. A dla smakoszy tutaj macie całe menu, więc jeżeli chcecie zobaczyć dokładnie jakie są opcje, zatrzymajcie wideo, żeby poczytać więcej. Wiecie, co mnie zaskoczyło najbardziej? To, że nie było żadnych deserów do wyboru, ani większych przekąsek, na przykład mac and cheese, czy innych, jakie miałem w biznes klasie na poprzednim locie. Przejdźmy teraz do gwiazdy tego wieczoru, czyli beluga, najbardziej ekskluzywny rodzaj kawioru na świecie. Pochodzi z jesiotra białugi, największej ryby jesiotrowej. Ziarna są większe, delikatne, kremowe i mają bardziej maślany smak niż inne odmiany. Cena tego kawioru na ziemi to często nawet kilka tysięcy złotych za 100 gramów. Łosoś balik jest uważany za jeden z najlepszych wędzonych łososi na świecie. Oczywiście wszystko jemy łyżeczką perłową, żeby nie zmieniła smaku kawioru, bo jak gdybyście to jedli metalem, no to niestety ten kawior mógłby smakować trochę inaczej. Oczywiście skusiłem się na kolejną lampkę szampana Armand Dubrignac, który smakuje mega zbalansowanie i moim zdaniem nie ma innej opcji, jeżeli chcecie jeść kawior, musi być szampan. A jeżeli chcecie zobaczyć, co jeszcze było do picia, proszę bardzo, oto całe menu z napojami.
Identycznie jak w klasie Business, Qatar Airways oferuje Dine on Demand, czyli jesz kiedy chcesz i ja zażyczyłem sobie posiłek zaraz po starcie. Tutaj jem krewetki z makaronem, które tak naprawdę były bardzo średnie, nic szczególnego. Najbardziej smakował mi jak zawsze ich wspaniała oliwa z oliwek, która jest infused z chili i cytrusami. A kilka kroków dalej zupełnie inny świat. Bar w chmurach. Miejsce, gdzie pierwsza klasa spotyka biznes i gdzie każdy staje się bardziej towarzyski. Jeżeli byłby to lot dzienny. Zobaczymy, czy uda mi się coś przespać. W każdym razie patrzcie na to ogromne łóżko. Bardzo premium koc, identyczny jak i w business klasie. Moim zdaniem jest to najlepszy koc, jaki możecie dostać właśnie w kabinach premium, ale co do narzuty tutaj na fotel i co do poduszek i co do koca są identyczne jak w klasie business, a moim zdaniem powinno to być trochę bardziej premium. Pierwsza klasa składa się z 8 foteli. Dzisiaj leci nas tylko 3 osoby, więc są 2 toalety, które są dzielone przez 3 osoby, także wyobraźcie sobie, że nigdy nikt nie musi czekać w żadnej kolejce, idziesz kiedy chcesz, spędzasz ile czasu chcesz w takiej toalecie i zobaczcie, jak to wszystko pięknie wygląda, ile macie miejsca, możecie się normalnie przebrać, zrelaksować, usiąść, robić co chcecie, naprawdę nie chce się wychodzić. Taka pierwsza klasa jest między innymi na lotach do Bangkoku albo do Paryża i jest operowana tylko na samolocie Airbus A380. Więc jeżeli macie bilet i lecicie pierwszą klasą, ale lecicie do na przykład Muscat, do Omanu, albo lecicie, no nie wiem, na Malediwy i jest napisane, że to jest pierwsza klasa, ale lot nie jest operowany Airbusem A380, czyli najprawdopodobniej macie lot pierwszą klasą operowany samolotem, który po prostu Qatar Airways sobie wyleasingował od innych linii lotniczych, jak na przykład od Cathay Pacific. Dopiero co skończyłem lot z Amsterdamu do Doha w Q-Suite i powiem Wam, pierwsze wrażenia, jeżeli chodzi właśnie tutaj o ten cały suite, o tą pierwszą klasę, to jest to, że jest o wiele mniej prywatności. Nie ma drzwi, jest taka przedziałka tutaj, ale ona tylko sięga dotąd, a dalej wszystko już jest otwarte, więc naprawdę nie macie tej prywatności. W takim razie zróbmy seat tour. Fotel jest ogromny, jak widzicie. Spokojnie zmieściłaby się tutaj cała rodzina. To produkt stworzony do długich lotów, idealny do spania, z szerokim, miękkim siedziskiem. Jest komfortowo i to bez dwóch zdań. Ale mimo całej tej przestrzeni, ja wciąż wolę, kiedy moja kabina ma drzwi. W Q-Suite zamykasz się, masz pełną prywatność i ja akurat sobie bardzo to ceniam, szczególnie jak nagrywam. Ta pierwsza klasa to bardziej otwarty koncept luksusu i nie każdemu to odpowiada. Poza tym widać, że ten produkt ma już swoje lata. Design jest elegancki, ale lekko przestarzałe. Gniazdko na przykład, daleko przy ekranie, więc jeśli chcesz używać telefonu podczas ładowania, potrzebujesz bardzo długiego kabla. Od łokietniku jest tylko jedno wejście na USB, a schowki są rozmieszczone tak, że niczego nie masz pod ręką. To są niby drobiazgi, ale przy takiej klasie oczekujesz perfekcji w każdym detalu. To wciąż bardzo wygodny i dopracowany fotel, ale trochę niepraktyczny. Nic nie spałem, to jest mój drugi lot, 24 godziny bez snu jak na razie, więc po prostu idę się zdrzemnąć na godzinę, 2, a potem jak się obudzę, będzie już śniadanie. Dzień dobry, witam. Mamy śniadanie. Czy się wyspałem? Nie wyspałem się. Spałem może godzinkę, także spoko drzemka. Ale powiem Wam, że łóżko, fotel bardzo wygodny. Także fotel o wiele lepszy niż biznes klasa oczywiście, więc to chyba będzie główna różnica właśnie, że naprawdę można się wyspać lepiej. Wiadomo, w biznes klasie też się można wyspać, ale co? Czy te owoce są jakoś takie super? Nie za bardzo. I są jakieś tam najświeższe, najbardziej smaczne. Stewardessa bardzo polecała to pieczywo, więc spróbujemy. Chyba z jakimiś truskawkami i serem, ale bardzo pyszne. Ja mam taki problem ogólnie jak latam, że ja nigdy nie mogę jeść dużo, więc ja zjadłem te owoce i tą bułkę i jestem pełny. A jak byłbym w domu, to oczywiście zawsze jestem głodny, a w samolocie takie wspaniałe jedzenie, a ja nigdy nie mogę nic zmieścić, nie wiem dlaczego. Także tak jest, a teraz patrzcie na to. Tego w sumie nie mogłem się doczekać.
Tak, to jest przepyszne, o to mi chodziło, to zmieszczę na pewno. Spójrzcie tylko na tą prezentację, jak wszystko jest pięknie poustawiane i zaprezentowane. Cała obsługa, cała załoga jest fenomenalna i definitywnie można czuć różnicę między pierwszą a business klasą, jeżeli chodzi o obsługę. Jest bardziej spersonalizowana obsługa, są 3 kroki do przodu. Pytałem się, czy chcesz coś do picia, zanim ty w ogóle się zorientujesz, że twoja szklanka jest w połowie pusta, więc naprawdę prawie nie mam im nic do zarzucenia. Nie prezentują jedzenia w każdym razie, nie ma takiej prezentacji, żeby wyjaśniali, co jest na talerzu. Spoko, mamy menu, można sobie przeczytać, ale moim zdaniem byłoby jeszcze lepiej, gdyby taką mini prezentację dać dla nas, szczególnie, że jest nas tylko 3 w kabinie. Czy warto wydawać mniej na lot w Q-Suite, czy warto wydać więcej lecąc w pierwszej klasie? Już Wam mówię, co ja bym wybrał kolejnym razem, a w międzyczasie widzicie, że zestaw kosmetyków nie różni się niczym oprócz tego, że w pierwszej klasie macie 2 dodatkowe perfumy. Więc tak, najpierw musicie zrozumieć, w jaki sposób i ile zapłaciłem za te 2 loty, bo przed tym lotem leciałem w biznes klasie Q-Suite z Amsterdamu do Doha, z Doha do Bangkoku, jak widzicie tutaj w pierwszej klasie. I za te 2 loty zapłaciłem w sumie 112,5 tysiąca avios, czyli gdybym takie punkty sobie kupił w tych cenach, o których uczę w moim kursie, za taki lot, przy kupnie takich punktów albo mnożeniu tych punktów, albo właśnie innych sposobach, o których uczę, ten lot wyniósłby mnie 6,5 tysiąca złotych. Te 2 loty z Amsterdamu do Doha i z Dohy do Bangkoku w pierwszej klasie. Jeżeli nie wybrałbym sobie pierwszej klasy, oczywiście te 2 loty wyniosłyby mnie o wiele mniej. I teraz, czy zapłaciłbym jeszcze raz tyle za takie 2 loty? Nie zapłaciłbym tyle. Osobiście, jak już wcześniej wyjaśniłem, wolę mieć więcej prywatności i jeżeli mój lot do Bangkoku byłby operowany samolotem, który ma Q-Suite, definitywnie zarezerwowałbym sobie taki lot w Q-Suite. Musicie też pamiętać, że jeżeli Qatar Airways sprzedaje właśnie pierwszą klasę i nie jest to operowane samolotem właśnie Airbusem A380 albo innym wyleasingowanym samolotem, możecie trafić, że wasza pierwsza klasa byłaby właśnie w Q-Suite, czyli macie Q-Suite siedzenie, ale obsługa i oczywiście produkt miękki jak jedzenie byłoby z pierwszej klasy i mi się wydaje, że to byłby najlepszy sweet spot. Jeżeli cena w punktach nie jest jakaś drastyczna, myślę, że i tak warto spróbować produktu pierwszej klasy, mimo że te różnice są niewielkie, ale może warto na przykład czasami dla samego saloniku, ale mimo wszystko, jeżeli chcecie skorzystać na maksa z produktu pierwszej klasy, polecam, żebyście sobie zarezerwowali lot dzienny. Jak widzicie, ja bardzo mało skorzystałem, nie zrobiłem żadnego wine tasting ani nic takiego, a gdyby to był lot dzienny, na pewno bym więcej pojadł, na pewno bym więcej spróbował alkoholi i innych napoi, więc naprawdę lot dzienny w pierwszej klasie to jest to, szczególnie jeżeli lecicie pierwszy raz, bo moim zdaniem powinniście doświadczyć jak najwięcej, a nie tylko się przespać. Jeżeli nie oglądaliście, jeżeli nie macie pojęcia, co to w ogóle jest Q-Suite, zachęcam Was, żebyście obejrzeli kolejne wideo, w którym zrobiłem dokładną recenzję właśnie mojego poprzedniego lotu i dajcie mi znać, co Wy byście wybrali. Czy wolicie lecieć w najlepszej biznes klasie na świecie w Q-Suite, czy wolelibyście wybrać produkt w pierwszej klasie? A jeżeli chcecie latać tak jak ja, chcecie się nauczyć wszystkich sposobów, o których uczę moich kursantów, zachęcam do odwiedzenia linku pod spodem, żeby się dowiedzieć trochę więcej.